Była 7-krotną mistrzynią Polski w konkurencjach alpejskich i rodzącą się legendą polskiego narciarstwa. W pamięci potomnych zapisała się jednak przede wszystkim jako odważna i brawurowa kurierka, która za swoje bohaterstwo została bestialsko zamordowana przez Niemców. Kim była Helena Marusarzówna? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem filmu jest Muzeum Palas, filia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem imienia Tytusa Chałubińskiego. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Damian Dziedzic. Helena Marusarzówna urodziła się 17 stycznia 1918 roku w Zakopanem jako córka Jana oraz Heleny. Już w okresie wczesnoszkolnym zainteresowała się sportem, w czym ogromne zasługi mieli jej starsi bracia Jan oraz Stanisław. Ten ostatni był zresztą wielokrotnym mistrzem Polski w skokach narciarskich i konkurencjach alpejskich oraz wicemistrzem świata z Lahti z 1938 roku, a podczas okupacji, podobnie jak młodsza siostra, również pełnił funkcję kuriera. To on również stworzył dla Heleny pierwsze narty. Nie trzeba było długo czekać na to, aby ta odniosła pierwsze sukcesy sportowe. W 1932 roku ukończyła powszechną szkołę 7-letnią i mimo olbrzymich chęci, by kontynuować naukę, niestety nie mogła tego zrobić, bowiem jej rodzice nie mieli na to wystarczających środków. Przez kolejne lata Helena pomagała rodzicom w gospodarstwie, znajdując przy tym czas na kontynuowanie sportowych zainteresowań. Swój pierwszy wielki sukces osiągnęła w wieku 17 lat, gdy w 1935 roku na 16 Mistrzostwach Polskich w Zakopanem zajęła drugie miejsce. Już rok później, 15 marca 1936 roku, udało jej się podnieść wynik i zdobyć tytuł Mistrzyni Polski w biegu zjazdowym i slalomie. Na mistrzostwach w 1937 roku Marusarzówna ponownie uplasowała się na pierwszym miejscu. Sukces ten powtórzyła 2 lata później. Marusarzówna brylowała również na zagranicznych imprezach, m.in. w Schwarzwaldzie, gdzie na międzynarodowych mistrzostwach narciarskich, mimo silnej kontuzji, zajęła wysokie drugie miejsce. Helena wyróżniała się również swoją urodą, co pozwoliło jej na otrzymanie posady dublerki dla tytułowej bohaterki filmu Halka z 1936 roku. 2 lata później Marusarzówna uczestniczyła w pokazie mody w Warszawie, gdzie prezentowała najnowsze ubrania narciarskie uszyte specjalnie na międzynarodowe zawody. Jury było nią oczarowane i przyznało Helenie pierwszą nagrodę. Wybuch II wojny światowej przerwał milionom Polek i Polaków młodość, a jak w przypadku Heleny Marusarzówny, przerwał również świetnie zapowiadającą się karierę sportową. Sytuacja na rodzinnym Podhalu stawała się bardzo skomplikowana. Ze względu na turystyczne walory tego regionu pojawiło się tutaj wielu Niemców. Byli to zarówno przedstawiciele okupacyjnej administracji, ale również cywile, wojskowi i oczywiście służby policyjne. Szczególnie ci ostatni zapisali się w pamięci mieszkańców w jak najgorszych barwach, a siedziba Gestapo przy ulicy Chałubińskiego w willi Palas stała się istnym synonimem zła. Żeby tego było mało, część górali pod przewodnictwem Henryka Szatkowskiego i Wacława Krzeptowskiego zdecydowała się na absolutny serwilizm względem okupanta, bezkrytycznie przyjmując tezę o germańskim pochodzeniu górali. Stworzony przez nich Komitet Góralski i idea tzw. Goralenfolku miały odtąd stać się jedynymi oficjalnymi przedstawicielstwami góralszczyzny w okupowanym przez Niemców kraju. Większość Podhalan nie zamierzała jednak bezczynnie poddać się okupacji i naciąganej idei Goralenfolku. Już od pierwszych dni wojny rozpoczęto konspirację, najpierw dość luźną, oddolną, a potem coraz lepiej zorganizowaną, co było między innymi zasługą tatrzańskich kurierów. To właśnie oni byli odpowiedzialni za przerzut oficerów przez górskie szczyty, ale również przerzut broni, dokumentów i pieniędzy. Spośród wszystkich kurierów od samego początku okupacji wyróżniała się swoją aktywnością właśnie Helena Marusarzówna.
W październiku 1939 roku została zaprzysiężona w służbie zwycięstwu Polski, a już w grudniu 1939 roku swoją działalność rozpoczęła wojskowa baza wywiadowczo-łącznikowa działająca pod kryptonimem Romek, która była podporządkowana Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej. Helena bez wahania wstąpiła do organizacji. W skład jej obowiązków wchodziło m.in. przenoszenie meldunków, rozkazów, ale również sporych sum pieniędzy, niezbędnych do funkcjonowania konspiracji. Działalność kurierska odbywała się przede wszystkim na trasie z Zakopanego przez Tatry, Słowację, aż do gościnnego Budapesztu, który był oknem na świat dla konspirujących Polaków. To właśnie w stolicy Węgier kurierzy spotykali się z przedstawicielami polskiego rządu na emigracji, którzy otrzymane informacje i paczki przekazywali nad Sekwanę. Bez działalności tatrzańskich kurierów wiedza na temat sytuacji w kraju byłaby niewypowiedzianie uboższa. Charakter pracy kuriera nie należał do rzeczy prostych. Poza tężyzną fizyczną i znajomością gór należało mieć twardy charakter i nerwy ze stali. Każdy kurier był zazwyczaj wyposażony w fałszywe dokumenty, co samo w sobie wiązało się z pewnym ryzykiem. Kurierzy, którzy przed wojną zajmowali się sportem, byli na ogół rozpoznawalni, co było szczególnie zauważalne w górskich miejscowościach, gdzie miejscowa ludność była zainteresowana sportami zimowymi. Praca kuriera wymagała również bystrości i inteligencji. Posiadanie tych cech przydało się Helenie, gdy ta w noc sylwestrową 1939 roku przeprowadzała przez Tatry dwóch młodych mężczyzn, których zamiarem było dostanie się do Francji i przyłączenie do polskiej armii. Tego dnia spotkano sporo patroli niemieckich, z którymi postanowiono wprost zażartować, mówiąc, że jedziemy do Francji, na co Niemcy odpowiadali tubalnym śmiechem. Sam fortel zakończył się pełnym sukcesem, a Tadeusz Schille i Marian Zając, bowiem tak nazywali się młodzieńcy, którym pomogła Marusa Żówna, byli ostatecznie wybitnymi lotnikami w angielskich dywizjonach. Helenie w pracy pomagała również jej uroda. Podczas jednej z akcji na Kasprowym Wierchu została ona zaczepiona przez Niemców, którzy oczarowani młodą podhalanką zaproponowali, że poniosą bagaż, który ta miała na sobie. W przesyłce znajdowały się oczywiście przedmioty niezbędne do działań konspiracyjnych, gdyby tylko Niemcy byli bardziej restrykcyjni. Jednak faktycznie chcieli pomóc Helenie, a ta skwapliwie z tego skorzystała, co tylko pokazuje asertywność narciarki. Helena była rekordzistką. Do połowy 1940 roku nikt nie poprowadził więcej kursów przez Tatry niż ona. Niestety zaczynało to docierać do uszu funkcjonariuszy Gestapo, którzy postanowili rozpracować młodą kurierkę i w tym celu rozpuścili konfidentów po Tatrach, Słowacji oraz na Węgrzech. Gestapo regularnie również pojawiało się w domu Heleny, a niemieccy funkcjonariusze wypytywali rodziców o to, gdzie tak często znika ich córka. Kurierką targały wątpliwości, które były tak silne, że ta myślała nawet o tym, aby przerwać niebezpieczną działalność. Podczas ostatniej akcji mało nie przypłaciła jej życiem, gdy weszła w ogień ścierających się ze sobą patroli węgierskiego i słowackiego. Przez 2 godziny leżała w deszczu, słysząc nad sobą wystrzały z karabinów. Prawdopodobnie myślała wtedy o sobie, o bliskich, o tym, że od śmierci zazwyczaj dzielą ją milimetry. Zdecydowała wtedy, że to był ostatni raz. Czas na przedostanie się do Francji i rozpoczęcie w niej nowej działalności dla kraju. Myśli takie nie opuściły jej nawet wtedy, gdy wreszcie znalazła się w gościnnym i pięknym Budapeszcie. Tym razem jednak wizyta przebiegała w bardzo napiętej atmosferze. W budapesztańskim hotelu, prawdopodobnie Krakowic, przy ulicy Lajosza Kossuta 13, w którym zazwyczaj zatrzymywali się polscy kurierzy, Helena spotkała się z zainteresowaniem nieznanego mężczyzny, który wypytywał Polkę o jej działalność. Swoją ciekawość argumentował faktem, że jest ona przecież doskonale znana w świecie kurierskim za swoje brawurowe dokonania. Marusa Żówna była jednak obojętna na te zaczepki i nie podejmowała tematu. Myślała o tym, że niedługo przedostanie się do Francji, że już nigdy więcej nie będzie musiała podejmować tak niebezpiecznych akcji. Bardzo szybko okazało się jednak, że znowu trzeba wyruszyć w góry. Pod koniec marca 1940 roku zaplanowany został pilny przerzut do kraju dużej sumy pieniędzy i rozkazów. Marusa Żówna usłyszała od swoich przełożonych następujące słowa. Helcia, ostatni raz. Nikogo z pewnych kurierów nie mamy pod ręką, a sprawy są bardzo pilne. Dziewczyna nie potrafiła odmówić. Niezwłocznie po otrzymaniu rozkazu przystąpiła do jego realizacji.
Jak się okazało, faktycznie była to ostatnia misja Marusa Żółwny, która została schwytana przez słowacką żandarmerię w momencie przekraczania granicy węgiersko-słowackiej. Państwo słowackie było w tym czasie zagorzałym sojusznikiem Hitlera, jak i również jednym z agresorów we wrześniu 1939 roku. Tym samym do zadań policyjnych Słowaków należało między innymi wyłapywanie polskich kurierów. Równolegle warto pamiętać o tym, że słowacka ludność na ogół pozytywnie podchodziła do działalności tatrzańskich kurierów, nierzadko pomagając im nawet na przeprawach, co czynili nawet funkcjonariusze słowackiej Straży Granicznej. Tak czy inaczej błyskawicznie się okazało, że słowackim oddziałem żandarmerii dowodził ów mężczyzna z węgierskiego hotelu, co tylko pokazuje, jak dokładnie rozpracowywana była przez Niemców młoda góralka. Z racji tego, iż służby doskonale wiedziały, kim jest Helena Marusa-Żółwna, niezwłocznie przystąpiły do przesłuchań, które od samego początku były bardzo brutalne. Pierwsze przesłuchania przeprowadzono w komendzie w Kisaku, skąd Marusa Żółwnę przewieziono do Preszowa. Tu spotkała się zresztą ze swoim bratem Stanisławem i jego żoną Ireną, których również aresztowano za działalność kurierską. Schwytani liczyli na to, że Słowacy nie wydadzą ich Niemcom. W entuzjazmie tym przodowała przede wszystkim Helena Marusa-Żółwna, która do samego końca starała się zachowywać pogodę ducha i pewność siebie. Niestety los nie okazał się łaskawy. Z Preszowa po kilku przesłuchaniach góralka została przewieziona do niemieckiego więzienia w Muszynie, gdzie po kilku dniach przewieziono również Irenę i Stanisława. Bardzo szybko okazało się, że warunki panujące w niemieckim więzieniu będą dużo gorsze niż te, które można było spotkać u południowych sąsiadów. Bardzo szybko potwierdzone zostało to w kolejnym więzieniu w Nowym Wiśniczu, gdzie Helenę przewieziono wraz z jej bratem Stanisławem. Ostatecznie Marusa Żółwnę przewieziono do okrytego ponurą sławą więzienia w Tarnowie, tego samego, z którego odszedł pierwszy transport do obozu Auschwitz. To tutaj przez 3 miesiące młoda góralka była brutalnie przesłuchiwana i zmuszana do zeznań. Mimo brutalnego śledztwa i psychopatycznych metod, które gestapo stosowało przeciwko Helenie Marusa-Żółwnej, ta nie ugięła się. Pod koniec maja 1940 roku niemiecki sąd skazał ją na karę śmierci. Wyrok wykonano o świcie 12 września 1941 roku. Helena Marusa-Żółwna, wielka patriotka, o której wyczynach już za jej życia krążyły legendy, w wieku 23 lat została zamordowana w lesie nieopodal miejscowości Pogórska Wola. Po wojnie przeprowadzono ekshumację zwłok Heleny Marusa-Żółwny, której szczątki uroczyście pochowano na Pęksowym Brzysku w Zakopanem, co miało miejsce 27 listopada 1958 roku. Ponadto młoda kurierka została pośmiertnie odznaczona orderem Virtuti Militari, a w 1967 roku Krzyżem Walecznych. Od 1946 roku w stolicy polskich Tatr jest również rozgrywany memoriał, któremu patronuje obok Bronisława Czecha właśnie Helena Marusa-Żółwna. Bohaterska kurierka, patronka wielu ulic i szkół w całej Polsce, przez potomnych nazywana kwiatem Podhala, zapisała jedną z najpiękniejszych, ale również najbardziej tragicznych kart w polskiej historii. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Justynę Stopińską, a ponadto panów Mateusza Szenderę, Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Rudolfa Miczkę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno i Krzysztofa Piekarskiego. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.